even get to cross. Witajcie w nowym odcinku na moim kanale. Jeżeli tak jak ja jesteś fanem trybu zombie, to zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek. Geneza powstania zombie ma swój początek w czasie II wojny światowej, gdy to naziści starali się zbudować nieśmiertelnych żołnierzy. Tutaj wspomnę tekst, który wypowiedział pewien niemiecki, dobrze znany wszystkim przywódca. Tysiącletnia Rzesza. A jak wiadomo, tysiącletnia Rzesza wymaga tysiącletnich żołnierzy. Początek zombie ma swój początek przy meteorycie, z którego wydobyto pierwiastek 115. Sam meteoryt wydobyto podczas I wojny światowej we Francji. Pierwiastek przeniesiono na mapę Shinonuma i tam pracowała z nim grupa naukowców 935. Jej przywódcą był Ludwig Maxis, twórca cudownych broni oraz teleportu i maszyn z dopingującymi napojami. Eksperymentował on na martwych komórkach za pomocą wiedzy i pierwiastka 115 z meteorytu. Udało mu się wskrzesić żołnierzy i doprowadzić ich do życia po życiu, jednak w żaden sposób nie udało mu się ich kontrolować. Jego asystent Edward Richthofen zdradził go, bo uważał, że za wolno tworzy postępy oraz że będzie to dobre dla Rzeszy. Maxis wykorzystał psa swojej córki, aby sprawdzić, czy jego maszyna do teleportu działa. Eksperyment się nie udał i suczka Fluffy zamieniła się w pierwszego psa piekielnego. Richthofen po czasie zamknął Maxisa i jego córkę w pokoju teleportacyjnym wraz z psem piekielnym, jednak zdołali za pomocą teleportu uciec z pokoju. Samantha trafiła do bazy na Księżycu, gdzie przejęła władzę i kontrolę nad zombie, pozostając w teleporterze. Maxis trafił do miejsca zwanego grobem w Shangri-La. Richthofen wraz z ludźmi z grupy 935 ściągnął Maxa z grobu i kazał mu rozmawiać z jego córką Samanthą, aby ta oddała dobrowolnie władzę nad zombie, wychodząc z maszyny teleportacyjnej. Jednak Maxis kazał córce pomścić jego i zabić uwikłanych w to naukowców. Po tej rozmowie pierwiastek 115 zmienił niemal wszystkich ludzi w zombie. Po tej katastrofie Richthofen zebrał grupę ludzi, z którymi podróżował po różnych mapach przez teleport, aby zdobywać i szukać części do maszyny, dzięki której przejmie kontrolę nad zombie. Po uwolnieniu z mapy Call of the Dead i zdobyciu tam Vril generatora, teleportował się na Shangri-La, gdzie połączył generator z kamieniem koncentracji. Następnie przenieśli się na Księżyc, aby za pomocą połączonych przedmiotów zmienić się ciałem z Samanthą i przejąć kontrolę nad zombie. Richthofen po zmianie ciała staje się demonicznym głosem i od tej pory kontroluje zombie. W tym czasie Maxis skontaktował się z jego grupą i dał im plan, który skutkował zbombardowaniem całej Ziemi głowicami i tym samym zniszczył wszystkie zombie. Demonicznym głosem Richthofen kontaktuje się z innym naukowcem na mapie Transit i daje mu wskazówki, aby uaktywnił jedną z 3 wież, które zerwą połączenie pomiędzy eterem a Ziemią i tym samym zdobędzie energię do kontrolowania każdej istoty żywej. W tym samym czasie Maxis również kontaktuje się z tym samym naukowcem i namawia go do oddania mu kontroli nad wieżą. Jeżeli gracz posłucha Richthofena, to ten przejmie kontrolę nad każdym organizmem. Jednak jeśli posłucha Maxisa, to ten zamknie umysł Richthofena w zombie i oznajmi, że ani oni, ani Ziemia nie przetrwają otwarcia Agarty. Historia zombie jest tak obszerna, że zasługuje na własny film. Mogę wam zrobić materiał o ciekawych easter eggach, bo w każdej z części cała fabuła opiera się głównie na nich. Oprócz tego mogę zrobić film o cudownych broniach, jakie wykonywali naukowcy, m.in. Ray Gun, kostur lodu, kostur ognia, miecz Apotikona, gniew starożytnych oraz złoty łyżko-widelec. A oprócz tego historia teleportów, wielkich robotów oraz mózg Maxisa w maszynie zwanej dronem. A na dodatek różne potwory, takie jak wielkie pająki, kosmiczne małpy zombie oraz elektryczny zombie. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!